Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj. Kto jest odpowiedzialny na Twoje szczęście? Kiedy Ty nie czujesz dobrze? Po co nie czujesz dobrze? Kiedy czujesz chore? Po co czujesz chore? Kiedy czujesz tak smutne? Po co Ty czujesz tak smutne? Kto daje Ciebie takie uczucia? Ty dajesz taki moc na inną osobę, ty czujesz jak masz bardzo duży stres, jesteś zdenerwowany, ty czujesz tak niskie. Nie musimy mieć to. Każdy od nas, my każdy osobno mamy odpowiedzialność na nasze szczęście. Nie szkodzi, albo on siedzi tam, albo on idzie na dwór. Ja muszę czuć dobrze. To nie znaczy, kiedy my nie jesteśmy razem. Ja jestem smutny. Absolutnie nie. Jestem zadowolona. Kiedy jesteśmy razem, też jestem zadowolona. Ale ja też potrzebuję czas dla mnie, bo kiedy ja cały czas jestem gotowy tylko i wyłącznie dla niego, to znaczy ja zapomnę wszystko, co jest ważne dla mnie. Pierwszego miejsca dla każdego. Tak? Dla każdego. Pierwsze miejsce jest ty i ty. I nie inne ludzie przyjdą na pierwsze miejsce. Zero. Bo kiedy ty tylko myślisz na inną osobę, kiedy ty masz tylko takie myślenie na inną osobę, co jest kiedy to i to, co jest kiedy, to znaczy są ludzie, którzy robią takie wariactwo na głowę sama albo sam i oni nie czują dobrze. Oni są bardzo smutno, die fühlen sich nicht gut, von innen heraus nicht. Nie czujesz dobrze od środkowe. To jest bardzo, okej. Na jedną osobę to jest bardzo głęboki temat, do drugiej to jest tak, tak to funkcjonuje. Tak to funkcjonuje. Na przykład, kiedy ja zbieram zapach, który ja nie lubię, to mi nie daje szczęścia. To jest inny zapach. Zapach od róży mi daje szczęście. Zapach, który mi nie pasuje, ja uciekam im szybciej, jak jest możliwe. Dla mnie to jest tak samo, kiedy my mamy takie myślenie, takie negatywne myślenie. To znaczy, my zbieramy, my robimy nasze energię, tę wibrację, którą my mamy, to idzie bardzo szybko na dole. I jak każdy wiemy, nie wszystko jest tak samo na jednej linii. Raz jest do góry, jest troszeczkę na dole, później jest troszeczkę prosto, później znowu do góry i na dole. I to zależy od nas, co my robimy. Nie zawsze potrzebujemy innych osób, które muszą dać nam taki szczęście. Też jest możliwość swoja muzyka. Jaka muzyka to mnie interesuje w tym momencie? Ja wiem, jaka muzyka ja lubię. Ale to nie znaczy, 100% od innych ludzi lubię również klasyczną muzykę. Absolutnie nie. Są też ludzie, którzy chcą robić, nie wiem ten słowo, daj wszystko jedzenia z powrotem tak samo od lisa, jak było środkowe, bo oni w ogóle nie lubią tę muzykę.
albo idź sam na spacer na dwór, nad morze, w park, w las, albo kiedy masz ogród, idź na twój ogród. Też jest możliwość, kiedy widzimy słońce, zobaczymy na słońce. To też nie cały czas ten otwarte oczy na słońce, bo to też jest ryzyk fizyk na oczy. Też jest możliwość, też mamy możliwość, robimy tak jak yoga, medytacja, ćwiczenia, albo inna muzyka jak reiki, albo sounds of healing music, które daje nam również pomoc. Też są ludzie, którzy są psycholog, psychiatr, oni też dają pomoc. Ale na pierwszym miejscu, ja myślę, gdzie jest twoja moc? Kto ty jesteś, kiedy ty dajesz twoją moc na negatywne rzeczy? Kiedy przyjdzie osoba, która mówi to i to do ciebie, co ty robisz na ten rzeczy? Akceptujesz to? Rezygnujesz to? Albo masz takie myślenie, wow, to są takie słów, które w tym momencie daje mnie ból, ale na drugiej stronie to jest lekcja dla mnie. To jest tak samo. Najpierw ja muszę robić małą korekcję, bo oczywiście są też takie sytuacje, które my oczywiście mamy myślenia na inne osoby, ale jeszcze raz, na pierwszym miejscu my jesteśmy. Dla mnie to nie jest trudno na rozum, bo ja byłam na takie sytuacje. Specjalnie kiedy byłam w ciąży i urodziłam drugie córkę, która jest niepełnosprawna. Ona ma APR syndrom, APERT syndrom, to znaczy kraniosynostozę na głowę, syndaktyli, stopy i ręce. Przepraszam, nie znam innych słów oprócz ten, gdzie po łaciński. Nie znam ten słów na holenderski i na innych języków też nie. Ale wszystko jest pisane dokładnie na internet. Również jest książka. I to było pisane przed ja urodziłam ten drugie córkę. I to był profesor, lekarz David Cohen, który żyje w Ameryce i to było bardzo kosztowne książka i było bardzo trudno. I to było wymówione przez moją matkę na drugiej stronie świata, bo od ten moment w Holandii prawie nikt nie wie, co to było naprawdę zgrane z niej. Ale kiedy ja nie cały czas myślałam na moje zdrowie, ja nigdy nie byłam gotowa na te problemy, które ja miałam, kiedy byłam w ciąży w niej i kiedy urodziłam niej. Przypadek nie istnieje. Było bardzo duży stres. Stres na każdą operację. Bo każdy, i to nie chodzi o operację, to chodzi mniej więcej o narkozę. Bo na każdą operację, gdzie jest 100% narkoza,
To jest 100% ryzyk fizyk i to nie jest żart. Oczywiście są bardzo dobrzy anestezysty, które pilnują. To jest cały team od bardzo dużo lekarzy, specjalisty, pielęgniarka, sale operacyjne i wszystko funkcjonuje razem. Oczywiście ja byłam zadowolona, kiedy urodziłam niej, ale dla mnie to byłoby lepiej według mnie na mój ciało również do niej, kiedy było cesarska. Ale ten ginekolog, oni myślą, oni wiedzą lepsze. Dobra, później ona urodziła i pierwszy raz ona uśmiech do mnie, to było później niej pierwszego operacji i to było 2 dni przez ona miała 3 miesiące. Bo od momentu ona urodziła pierwsze 3 miesiące 24 godziny na dzień on płakał. Nie od ból brzuch, od ból głowy. I to mnie gryzło ten 3 miesiące. Ale kiedy ten pierwsza operacja, wszystko było ok. I ona była na intensive care room i ona otwarta jej oczy. To jest pierwszy raz ja widziałam jej uśmiech. Pierwszego raz, bo normalnie dzieci, które urodziły, oni są szybsze. Na wszystko są szybsze. Czy ja miałam szczęście? Urodziłam jej? Tak. Bo kiedy to było na rok 1500, obydwie nie było ani możliwości na żyć dalej. Ja mam szczęście, ja żyję w tym czasie. Ja urodziłam jej na tym czasie. Ja mam szczęście, ja mogę żyć tutaj, w Polsce, razem mój mąż, razem on. Ja mam szczęście, on daje mi pomoc. Są oczywiście czasy. Ja też miałam takie periody, byłam smutna. Oczywiście, bo kiedy idziesz od innego kraju do drugiego kraju, nie zna język, oprócz od 1 do 10, dzień dobry, do widzenia i to było tyle. I dla mnie on był cały czas gotowy. Nie cały czas, ale on też dał mnie tę szansę. Ja robię błędy polskiego języka. I jeszcze ja robię błędy polskiego języka. Ale to teraz ja mam to na moje 4 literki. Po co? Ja wiem, co ja chcę mówić. Są jeszcze ludzie, którzy nie chcą rozumieć, o co mi chodzi. I od ten moment my robimy typikalne filmików razem. Są też ludzie, i to jest dobrze na mój serce, którzy chcą rozumieć. I oni mają takie otwarte myślenia. I to nie znaczy, oni mówią również innych języków. Nie, one również też mówią tylko i wyłącznie polski język. Ale bo oni mają otwarte myślenie, oni nie muszą rozumieć każde słowo. Ale na tę dużą linię oni rozumieją. I to też jest szczęście. To znaczy, każdy od nas ma możliwość mieć szczęście. Bo każdy od nas ma szczęście w nasze ręce. Do szczęścia nie potrzebujemy innych. My potrzebujemy sama.
Nie potrzebujemy innego. Słońce, zapach kwiatów, zapach morza, zapach dobrej wody, zapach kwiatów. Dobra, tyle na dziś. Pozdrawiam. Do następnego razu. Co wy robicie na tę informację, którą już mówiłam? To nie jest moja decyzja. To tylko i wyłącznie leży w waszej ręce.